Dlaczego rok 2023 jest kluczowy dla przyszłości? AI i wojna. Zagrożenie dla Ukrainy. ChatGPT. 2023-2023. Recep Tayyip Erdogan. Wybory do Sejmu i Senatu. ChatGPT. 30 listopada 2022 roku. San Francisco, Kalifornia. Niby data jak każda inna jeszcze z końcówki ubiegłego roku, ale tylko ona jedna spowodowała zmiany, które drastycznie zmienią rzeczywistość najbliższych lat. ChatGPT. 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 To wówczas wypuszczono ChatGPT, czyli jest to tak naprawdę sztuczna inteligencja, która na podstawie swojej ogromnej bazy danych może odpisać na zadane przez Was pytanie lub wykonać za Was częściowo pracę. Od momentu, kiedy ta technologia wyszła, wszystkie spółki zajmujące się nawet minimalnie AI w 2023 roku odnotowały gigantyczne wzrosty. Przykładem może być Meta, Microsoft czy BuzzFeed, ale też część kryptowalut powiązanych z tym przedsięwzięciem. Odsunięcie człowieka od pracy jeszcze nigdy nie było tak blisko do osiągnięcia jak teraz, więc zbliża się prawdziwa rewolucja przemysłowa 4.0. Jako językoznawca i jako osoba, której bardzo zależy na kwestiach gramatycznych, stylistycznych, interpunkcyjnych, ortograficznych, pierwszą rzeczą, która naprawdę robi wrażenie, jest to, jak dobrze radzi sobie z podstawowym pisaniem. To lepsze niż większość pism, które dostałam od studentów przez dziesięciolecia. Powiedziałbym, że nastąpiła eksplozja zainteresowania nie tylko czatem GPT, ale szerzej generatywną sztuczną inteligencją. Opisałem to w kilku różnych scenariuszach jako moment podobny do iPhone'a. Kolejną kluczową datą jest 24 lutego 2022 roku, czyli wybuch wojny na Ukrainie. Skruszył on dotychczasowy światowy ład, a na horyzoncie rysuje nam się kolejny konflikt pomiędzy demokracją a rządami autorytarnymi. Amerykański generał Mike Minihan w notatce wysłanej do oficerów pod koniec stycznia 2023 roku zawarł informację o jego niemal pełnym przekonaniu o konflikcie zbrojnym, jaki rozegra się pomiędzy USA i Chinami w 2025 roku. To wszystko zgrywa się w czasie z chińskimi balonami szpiegowskimi nad Stanami Zjednoczonymi, które dopiero co zostały strącone przez amerykańskie wojsko. Krótka informacja o balonie. Rozkazałem Pentagonowi zestrzelić to. Chciałem to zrobić jak najszybciej. Postanowili, nie wyrządzając nikomu krzywdy na ziemi, zdecydowali, że najlepiej to zrobić, gdy znajdzie się nad wodą w granicach 12 mil. Udało im się go zdjąć. I chcę pochwalić naszych lotników, którzy to zrobili. Więcej informacji na ten temat podamy nieco później. Połączenie geopolityki, ekonomii i czynników produkcji doprowadzi do znacznie zaostrzonych warunków na rynku energii, szczególnie w drugiej połowie 2023 roku, podnosząc koszty dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, zwiększając obciążenia fiskalne importujących rządów i pogłębiając przepaść między OPEC+ a głównymi konsumentami. Do tego przecież jest kilka innych punktów zapalnych na świecie, które nie są powiązane tylko i wyłącznie z Rosją i Ukrainą. Przed nami seria wyborów, w tym w Polsce czy w Turcji, gdzie w tej drugiej, jak stwierdził amerykański The Washington Post, rozegra się najważniejsza kampania na świecie, od której będą zależeć najbliższe lata. Przed nami wielkie zmiany. Na tyle duże, że ja sam, tworząc ten materiał, stoję w miejscu, w którym wiem, że sam muszę się na nie przygotować, więc wy też powinniście się tym tematem zainteresować. No to klask i po wstawce zaczynamy. Słuchajcie, dostaję od Was sporo maili i zapytań na Instagramie, czemu nie ma planszówki Globalista w naszym sklepie internetowym. Tak jak mówiłem, że w okolicy nowego roku się skończy, tak właśnie się skończyła. Aktualnie tworzymy nową partię, więc gra wróci jak tylko uda nam się ją wyprodukować. Dzięki za wszystkie opinie i zaufanie i za to, że to już czwarty raz, kiedy gierka nam się wyczerpała. To cieszy, bo widać, że gracie. Co do projektu naszych ubranek za komentarze, to jeszcze go nie mamy. Sprawa niestety ciut się przedłużyła, ale jak tylko będzie, to od razu Wam powiem. Wciąż na naszym sklepie internetowym globalista.pl dostępne są też inne produkty, czyli na przykład stare mapy, a część z nich ma ponad 100 lat. Są fajnie zapakowane, żebyście czerpali przyjemność z ich odkrywania. Do tego też mamy pieniądze z PRL, ramki z miastami i wiele innych. Niedługo też będzie się naprawdę dużo działo, ponieważ ruszamy z kilkoma nowymi projektami i wielką aktualizacją Mablorda, ale wszystko w swoim czasie. Niemniej myślę, że będziecie zadowoleni. Linki do sklepu i wszystkiego, co z nami związane, macie w opisie i w przypiętym komentarzu pod filmem. A teraz czas na materiał. W
ciągu ostatnich 2 pokoleń globalny PKB podroił się. Prawie każdy kraj wzbogacił się, a ponad 1 miliard ludzi uciekło ze skrajnego ubóstwa, by dołączyć do pierwszej w historii globalnej klasy średniej. Postęp ten został zahamowany przez wzajemnie wzmacniające się wstrząsy. Pandemię COVID-19, wojnę rosyjsko-ukraińską oraz globalny wzrost inflacji. W 2023 roku miliardy ludzi staną się bardziej bezbronne, ponieważ utracone zostaną korzyści gospodarcze związane z bezpieczeństwem i te polityczne. Globalna klasa średnia będzie się kurczyć, a w ślad za tym nastąpi większa niestabilność polityczna w obrębie krajów i między nimi. Widzimy to na przykładzie Kosowa i Serbii, pogarszającej się sytuacji w Libii, Sudanie czy Kongo oraz oczywiście w kontekście potencjalnej wojny USA-Chiny. Ostatnie postępy w nauce stanowią skokową zmianę w potencjale sztucznej inteligencji, czyli AI, do manipulowania ludźmi i dezorganizowania społeczeństwa, a rok 2023 będzie punktem zwrotnym dla tego trendu. Nowa forma, znana jako generatywna sztuczna inteligencja, pozwoli użytkownikom tworzyć realistyczne obrazy, filmy i tekst za pomocą zaledwie kilku zdań i wskazówek. Duże modele językowe zdadzą test Turinga, czyli Rubikon dla zdolności maszyn do naśladowania ludzkiej inteligencji. Postępy w oprogramowaniu do deepfake'ów, rozpoznawania twarzy i syntezy głosu sprawią, że kontrola nad czyjąś podobizną stanie się reliktem przeszłości. Używałaś czatu GPT? Ponieważ może zrobić wszystko, co mogą zrobić te wszystkie specjalizacje. A ludzie w magazynie Amazonu, których pracę zastąpił robot, będą się śmiać ostatni, ponieważ teraz nadchodzi sztuczna inteligencja. To nadchodzi po białe kołnierzyki. Wszystkie te brednie. Włączyłam czat GPT i poprosiłam go o monolog Billa Mahera na temat AI i wypluło to w 10 sekund. 5 akapitów, które brzmiały całkiem jak ty. Zupełnie jak ja, to nie ja. Narzędzia te pomogą autokratom podkopać demokrację za granicą i stłumić sprzeciw w kraju, a także umożliwią demagogom i populistom w demokracjach wykorzystanie sztucznej inteligencji jako broni dla niewielkich korzyści politycznych kosztem demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Już niedługo pojawią się taśmy na kluczowych polityków, których autentyczności nie będzie można praktycznie w żaden sposób zweryfikować. Będzie to skutecznie wykorzystywane do tworzenia zawirowań politycznych i społecznych. Co więcej, w swoim niedawnym raporcie pod tytułem Przyszłość miejsc pracy Światowe Forum Ekonomiczne oszacowało, że do 2025 roku sztuczna inteligencja zastąpi około 85 milionów miejsc pracy, co spowoduje gigantyczną lukę w zatrudnieniu. Już niedługo możecie się spodziewać wielkiej fali zwolnień i bezrobocia, a co za tym idzie wzrostu ubóstwa i eliminacji klasy średniej, o której mówiłem wam już wcześniej. To największe zagrożenie w perspektywie najbliższych lat, mając tutaj na myśli głównie artystów, dziennikarzy, grafików, lektorów, księgowych, a nawet istnieje potencjalne zagrożenie dla programistów, chociaż tutaj jest jeszcze względnie bezpiecznie. Istnieją także predykcje zwiastujące redukcję etatów do 2030 roku na poziomie nawet 500 milionów ludzi. Jakie zawody AI wygryzie w pierwszej kolejności? Jeśli jesteś menadżerem średniego szczebla, jesteś skazany na porażkę. Wszelkiego rodzaju sprzedawcy towarów, autorzy raportów i dziennikarze, i co dziwne, lekarze, którzy specjalizują się w takich rzeczach jak interakcje leków. Aktualne wydarzenia oraz tempo przemian nie pomaga też ludziom walczyć z coraz powszechniejszymi problemami natury zdrowia psychicznego. Temat poruszyła zarówno Komisja Europejska, jak i państwowe ośrodki badawcze. W samej Polsce już 72,8% z nas wykazuje objawy pogorszenia się stanu psychicznego. 47% zauważyło je dopiero po fali podwyżek cen czy rat kredytów. Dlatego stan ten szybko się nie poprawi. Jest źle. Wypalenie, depresja, stany lękowe i inne zaburzenia natury psychicznej kosztują naszą gospodarkę rocznie 2 miliardy złotych. To gigantyczna suma, a skala problemu jest niedoszacowana. Swoją drogą sam z nerwicą się zmierzyłem, a od nerwicy do depresji czasem jest naprawdę niedaleko. I serio w momencie, kiedy człowiek z takim problemem się boryka, to nawet 1 na 30 komentarzy pod filmem z wyzwiskami naprawdę problem tylko potęgował. Więc moja dobra rada dla tych, którzy chcą się w ten sposób wyżyć, pamiętajcie, że po drugiej stronie też są ludzie, a życie nie zawsze jest usłane różami, nawet jeśli na takie wygląda. Skala samobójstw i innych chorób w Polsce oraz na świecie ciągle rośnie, więc to może być jeden z głównych problemów nadchodzących lat. Tym bardziej z uwagi na rewolucję przemysłową 4.0.
Przerażająca jest też skala akumulacji kapitału przez korporacje, a jednym z najlepszych przykładów pogłębiających się różnic będzie ten oto przykład. W 2021 roku jako Polska wydaliśmy 37,7 miliarda złotych na badania. Podaje GUS. To ponad 8 razy mniej niż Amazon, który w 2021 roku wydał na ten cel 67 miliardów dolarów, więc jako cywilizowany kraj z Europy Środkowej nie mamy nawet podejścia do jednej firmy. To naprawdę niesamowite, ale jednocześnie przerażające, bo scenariusz z cyberpunka staje się coraz mniej odrealniony. Ten rok będzie też ostatecznym sprawdzianem dla jedności Zachodu w kontekście demokracji i wizji świata opartej na demokracji. Przed nami wybory w Polsce, które rozgrywać się będą w cieniu rewolucji AI oraz wojny. Ten, kto wygra, będzie sprawował władzę w okresie nagłych wzlotów i upadków całych narodów. Wygra tak naprawdę ten, kto będzie potrafił się przystosować. Dodatkowo wciąż nie można zapominać o wojnie za naszą wschodnią granicą i wymachiwaniu palcem przez naszych wschodnich kolegów. Ale w warunkach, gdy wszyscy pod rząd naruszają wszystkie konwencje po kolei, powiem wprost, i gdy istnieje egzystencjonalne zagrożenie dla Rosji, i gdy widzimy de facto bezpośrednią interwencję wojskową. A w przypadku, gdy te czołgi dotrą, to będą bezpośrednie działania wojskowe bloku NATO przeciwko naszemu krajowi. Gdy trwają te rozmowy o możliwym wyposażeniu Ukrainy w czołgi, w sprzęt wojskowy, a więc praktycznie o bezpośrednim zaangażowaniu w wojnę, to trzeba pamiętać, że cierpliwość Rosji nie jest z gumy i ma swój kres. W maju 2023 roku natomiast w przyspieszonych wyborach Turcy wybiorą prezydenta i parlament. Wagę do tych elekcji przykłada się z uwagi na niepewność co do dalszego rozwoju kraju. Turcja jest bowiem rozpięta między demokracją a autorytaryzmem, świeckością a islamizmem, imperialną przeszłością a próbami odbudowy wpływów w świecie oraz potencjałem gospodarczym a kryzysem. Za część tych dualizmów odpowiadają położenie geograficzne i historia, lecz istotny udział w ich nasileniu ma też Recep Tayyip Erdoğan, który przez ostatnie 2 dekady próbował realizować ambitne plany. Na ten moment obecny lider Turcji w sondażach mocno traci i przegrywa ze swoim rywalem. Jednak obserwatorzy uważają, że ten nie będzie chciał pokojowo oddać władzy, co może pociągnąć Turcję nawet na krawędź wojny domowej. Tej sytuacji bacznie przyglądają się Rosjanie z nadzieją na pogłębienie współpracy. Wygrana Erdoğana w Ankarze będzie niezwykle groźna dla utrzymania dalszego pokoju na świecie, a także podkopie szansę na akceptację Finlandii oraz Szwecji w NATO. Chaos to taktyka Erdogana. Używa tego od lat i niestety działa to dla niego bardzo dobrze. Ostatni przypadek to karta NATO. Oczywiście starał się zablokować członkostwo w Szwecji i Finlandii w NATO, a w zamian prosił o ekstradycję swoich przeciwników z tych krajów. I na początku nie sądziłem, że mogą w tym pomóc Erdoganowi. Ale oczywiście, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, kwestie praw człowieka mogą być, w drugiej opcji. Więc Szwecja zdecydowała za Erdoganem. Postanowili zmienić swoją konstytucję i definicję terroru, aby dać Erdoganowi to, czego chciał. Demokracja zagrożona jest aktualnie też w innych krajach, czyli w Peru, Nigerii, Pakistanie, Bangladeszu oraz kilku innych krajach Ameryki Południowej, Azji oraz Afryki. Łącznie populacja tych państw to aż 2 miliardy ludzi, czyli 25% globu. Już od kilku lat widzimy wyraźny spadek krajów rządzonych w sposób demokratyczny. Napędza to globalne konflikty oraz odsuwa pozycję Zachodu i USA na rzecz Chin czy Rosji. W Stanach też nie dzieje się wybitnie dobrze, a podziały społeczne zaczynają tam być coraz bardziej widoczne. Magazyn Times przedstawił ten problem jako jedno z największych zagrożeń dla świata w 2024 roku, bowiem wówczas odbędą się tam wybory, które już teraz nacechowane są skrajnymi podziałami. W 2023 roku zmierzymy się także z globalnym brakiem wody, na co wskazują statystyki odnośnie jej dostępności sporządzone w ostatnich latach. Większość krajów uważa to za problem przejściowy, a w mediach kryzys związany z wodą pozostaje tematem poza głównym mainstreamem. Sama woda staje się towarem deficytowym, a inwestycje i wykupywanie źródeł już prowadzą wielkie zagraniczne korporacje, w tym chociażby Nestle. Do tego w 2023 roku ustanowiony zostanie nowy rekord ciepła, więc zapewne w najbliższych latach zaostrzone zostaną jeszcze bardziej normy emisyjne, a ekologia stanie się tematem trendującym globalnie z uwagi na widoczne gołym okiem zmiany. Krótko mówiąc, rok 2023 będzie na wielu płaszczyznach przełomowy i
i świat, jaki znaliśmy przed pandemią, już raczej nigdy nie wróci. Myślę, że tutaj hasło "Witamy w nowej erze" zdecydowanie pasuje. Szkoda tylko, że te zmiany raczej nie dla każdego będą korzystne, chociaż będzie grupa ludzi, która wzbogaci się jak nigdy. To tyle w dzisiejszym materiale. Dziękuję Wam i do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się. Cześć.